Ariana and Evans Chasing the Dragon. Mydło i woda. Dzięki uprzejmości Mokasyna dzisiaj zagoszczą na kanale i będzie ciekawy sprzęt do golenia, o którym wspominałem już chyba na ostatnim odcinku. Takie mydło. Mydło prezentowałem Wam już wcześniej w odcinku numer 231. To było około miesiąc temu, więc jeśli chcecie dowiedzieć się też coś jeszcze o tym mydle, zapraszam. Wrócić się do tego odcinka, to nie jest daleko, nie ma dużo scrollowania. Mydło na bazie łojowej. Jaka tu jest gramatura? 118 ml. Szklany słoik. Pięknie wykonane, z dobrym podejściem do klienta. Takich mydeł, takich wód od Ariany jest duży wybór u moich przyjaciół, u Joanny i Marcina na dwaostrza.pl. Zapraszam, odwiedźcie. Jest naprawdę ogromny wybór kosmetyków od Ariany, od Evansa. Także jest możliwość zapoznać się bliżej z tym producentem. Mydło wklejone do tygla, proszę spojrzeć. Zapach mydła prezentowałem Wam już w tym odcinku 231. Ale dla tych, którzy nie chcą wertować, a zresztą nie powiem, nie chcą wertować, chociaż w skrócie mógłbym Wam tutaj przytoczyć. Mamy tutaj anyż, mamy pieprz, mamy oud i mamy różę. Ale tak czy tak zachęcam, żeby obejrzeć tamten odcinek. Mydło już jest wtłoczone do tygla i pędzelek przystępuje do akcji. Pędzel Mondial 908, trzecie użycie. Proszę. Co mi się podoba w produktach od Ariana Evans, właśnie to, że są takie prawdziwe, fajne zapachy. Tutaj nie czujemy chemii. Przykładają się naprawdę, robiąc mydła, chociaż skład chemiczny ten, taki, który wpływa na golenie, również jest tutaj naprawdę bogaty, ale przykładają się do zapachów anyż i pieprz. Jak już wcześniej wspomniałem, tutaj występuje, daje się go wyczuć od razu. I też te dymne nuty z oudu. Nawet na grafice mamy tutaj japońską piękną kobietę, która sobie pije herbatkę i pali fajkę. Także taki klimat też trochę oddaje zapach tego mydła. Ciągle dolewam wody do tygla. Padł temat na forum golarze.pl, padł temat łyżek do nabierania mydła. Możemy sobie nabierać mydło czym chcemy, palcem, szpatułką, łyżką od herbaty, taką czy inną. To jest dowolność, to są takie niuanse, detale, które właściwie nie mają żadnego wpływu na samo golenie, ale może mają wpływ na nasz zmysł estetyki. Proszę zobaczyć, piana. Na nasz zmysł estetyki. Ja od Arjuny, od Marcina dostałem taką łyżkę. Spójrzcie. Taka, nie wiem czy nie jest srebrna przypadkiem. Tutaj jest próba na środku szyjki. No i taką łyżką około 3 gramy, może nawet mniej zawartości mydła. Połowa łyżki to jest około 1,5 grama. Musiałbym kiedyś zważyć próbkę z połowy takiej łyżeczki. Ale są mydła mniej wydajne, bardziej, i to zależy od nas, zależy od tego, jak wydajne jest mydło. Wtedy dozujemy sobie ilość tego mydła do wyrobienia na 3 przejścia.
Ja jestem tak zwolennikiem, że ja nie oszczędzam. Zawsze daję za dużo. I co z tego? I nic z tego nie wynika. Patrzcie, taka piana. Chasing the Dragon. Ariana and Evans. Czuje się anyż. No to na 100%, że się wyczuwa anyż, patrzcie. Ogolę się dzisiaj sprzętem, który długo czekał w magicznej szkatułce. Zapraszam do obejrzenia shorta, kto nie widział. Są tam prezentowane te brzytwy o specyficznej konstrukcji, które użyczył mi Mokasyn, żeby Wam pokazać na kanale. Długo czekał, przyjacielu, wybacz, ale sprzętów od innych kolegów również miałem dużo. Musiałem zachować jakąś synchronizację, kolejność, żeby to pogodzić. Przyszedł czas na Twoje sprzęty i z przyjemnością pokażę. Dzisiaj jedna z 4. Zobaczcie. Dobra. Napędzluję twarz i kiedy już to zrobię, pokażę Wam brzytwę kamisorii o specyficznej konstrukcji. Są to zabytkowe kamisorii, bo jest ich 4, o konstrukcji frameback. To jest grzbiet i cienka płytka z wysokowęglowej stali wkuta w zawinięty płaskownik. Zaraz pokażę Wam, w czym rzecz. Kto wie, ten wie, ale są osoby, które nie wiedzą, w czym rzecz. Za chwilę Wam pokażę. Na kanale, patrzcie, co się dzieje. Jaka piana. Na kanale już prezentowałem Wam, również od Michała, od Mokasyna, taką brzytwę. Będę jeszcze miał możliwość pokazać Wam japoński frameback, ale to brzytwa z okładkami będzie już. Duża brzytwa. Patrzcie, cały czas wyrabiam pianę na twarzy, a pędzel ładnie oddaje swoją zawartość. Mondial 1908. Pędzelek z włosia Best. 3. użycie. Coraz lepszy się. Staje się coraz lepszy. Jak dotąd wypadł z tego pędzla jeden włos. Z samego środka. Nic się więcej już w tym temacie nie dzieje. Uważam, że odpowiednio zmniejszyłem zarost. Teraz pokażę Wam jedną, pokażę Wam 4 kamisorii. Ta, którą się ogolę, to jest taka kamisoria, spójrzcie. Kanji na uchwycie. Kanji, znaki mówiące więcej o tej brzytwie. Z drugiej strony również jest taka konstrukcja, popatrzcie. Proszę spojrzeć. Jest cienka blacha, co nie znaczy, że słaba. Z węglowej stali zakuta w ten sposób. Tu blaszka z węglowej stali. I tak to wygląda. Jest zachowane, bardzo dobrze zachowana jest geometria, ponieważ tutaj geometria grzbiet versus krawędź nąca, ponieważ tutaj krawędź nąca jest bardzo, bardzo cieniutka. Geometria jest świetnie zachowana. Tak wygląda jedna z 4 kamisorii. Odłożę na bok i pokażę Wam kolejne 3 sztuki. Ta już jest duża i tutaj sposób zakucia jest inny, bo tutaj mamy pręt. Mamy taki jakby płaskownik i tutaj to nie jest zawinięte jak tutaj, jak w tym, od razu Wam pokażę. Tak. Tylko jest troszeczkę inaczej to wykonane. Długa kamisorii, tutaj też mamy oznaczenie. Każda jest wykonana trochę inaczej. Jak widzicie, muszę uważać, bo jest to ostre. Mokasyn naostrzył bardzo ładnie te kamisorie. O, tak Wam pokażę. Jedna, kolejna, wyglądająca tak. Proszę spojrzeć. Kanji
na uchwycie mamy też znaki na grzbiecie, widzicie? Tu jakieś włókno. Jak znaki, które są widoczne też na grzbiecie. Proszę. To jest tak prosta konstrukcja i trzecia z 4 wyglądająca tak. Zatarte, już mamy tutaj zatarte oznaczenie, co było na grzbiecie, ale spójrzcie, tutaj wyraźnie widać, jak to było wykonane. Wkuta blaszka z wysokowęglowej stali. Słyszycie? Jak dzwoni. To jest krótkie, to jest, podejrzewam, że to około 5/8, gdyby tak patrzeć na nasz sposób mierzenia szerokości brzytwy. Ładnie wykonane kiedyś. Nie mam pojęcia, jak stara jest ta kamisoria, nie wiem. Albo jak wiekowa, ale za chwilę okaże się, jak ona goli. Poprawię jeszcze troszkę. Coś mi tu przyschło, nie? Dalej jest wilgotna piana. Na 2 ostrze macie duży wybór, możecie tam przebierać w tych produktach od Ariana i Evans. U Joasi i u Marcina. Przy okazji pozdrawiam. A teraz sprzęt od Michała. Kamisori Frameback. Jak goli? Długość około 5 cm. To nie jest gigantyczna brzytwa, jaką goliłem się zupełnie niedawno od Cichego. Tam było 76 mm. Piękna, długa brzytwa. Długa krawężnąca. Tutaj jest takie coś poręczne jak kamisori. Chwyt mamy ten sam. Widzicie? 3 palce, 2 palce. To jest to samo. Chociaż ona jest symetryczna, to można równie dobrze złapać w lewą rękę, ale ja ogolę się tylko prawą. Zobaczmy, jak goli. Kilkudziesięcioletnia brzytwa, kochani, z Japonii, która może ogoliła setki mężczyzn już. Brzmi jak brzytwa z głębokim drążeniem. Brzmi jak brzytwa ze szlifem full hollow. Ale jakość ostrza jest naprawdę, to jest wysoka jakość. Ciekawe, ile ma lat? 70, 80, 60? Zapewne jest starsza niż ja, to na 100%. Proszę bardzo. Podobnie ją czuję jak brzytwę z zachodnim szlifem full hollow, z takim drążeniem. Tak samo ją tutaj czuję na skórze. Zmiękczenie zarostu tym mydłem jest wzorowe. Jest naprawdę wzorowe zmiękczenie. Poślizg. A zarost jest trudny. No to jest zarost, który ma 1,5 doby, 1,5 dnia. Używam takiej samej techniki golenia jak kamisori, takiej klasycznej z asymetrycznym szlifem. A jeśli chcecie poznać techniki golenia brzytwami różnego typu, kamisori, maszynkami, zapraszam na mój kanał, odwiedzajcie mnie.
Troszkę cofnijcie się z historią moich filmów, zobaczycie. Bardzo ciekawe sprzęty. Dla tych, którzy mnie nie znają, zachęcam, żebyście trochę bardziej zwrócili uwagę na mój kanał. Bo oprócz techniki prezentuję również sprzęty, które były mi użyczone. Część jest moich, ale gros sprzętów użyczyli mi sympatyczni, fajni ludzie, żebym mógł Wam pokazać. Taki wysztorcowany zarost sztywny, 1,5 dnia, on stoi pionowo nad skórą, jest mało, nie jest mocno wysunięty, tylko trochę i naprawdę sprzęt, który musi go golić, powinien być dobrej jakości, żeby to golenie było komfortowe. A tu jak widzicie kamisori od mokasyna, kamisori frameback. Spisuje się całkiem fajnie. Goliłem się, możecie na moim kanale znaleźć filmy, gdzie golę się sprzętami, które mają 200 lat. Mam na myśli kamisori Orihi. A sprzęty te, jeśli znajdziecie filmiki, zobaczycie, są ekstremalnie ostre. Kamisori, które mają 200 lat. Goliłem się też starymi, są filmy z bardzo starymi brzytwami chińskimi, z taką okładką składane. Zupełnie konstrukcja niepodobna do niczego, co nam jest powszechnie znane. Proszę, Mariana Evans. Więc macie możliwość zasięgnąć trochę informacji odnośnie sprzętów, odnośnie technik golenia, bo są to różne techniki golenia maszynkami, czy brzytwami zachodnimi, czy kamisori, czy takimi kamisori, którą golę się teraz. Odmienne techniki, ale możliwe do opanowania dla każdego. Skoro ja opanowałem i golę się z przyjemnością różnymi sprzętami, Wy także możecie, jeśli chcecie dalej podnosić technikę golenia, to zapraszam na kolejne filmy z ciekawymi sprzętami, zawsze z ciekawymi mydłami. A teraz przejście pod włos. Chwytamy brzytwę, tak? Spójrzcie, pod spód i krótkie ruchy. Widzicie? Bez dociskania, jak widzicie, tylko delikatnie przesuwam. Mydło zmiękczyło zarost w takim stopniu, wycieram w gąbkę. Zmiękczyło zarost w takim stopniu, że tutaj już poślizg jest i zmiękczenie lepsze niż po pierwszym przejściu. Zarost już skasowany prawie do skóry, a ta blaszka z węglowej stali dzwoni. Taka wysokowęglowa stal musi mieć naprawdę dużą wytrzymałość, żeby nie pęknąć. Tyle lat utrzymała się w takim narzędziu, zakuta kilkadziesiąt lat temu przez człowieka, to sztanca tego w fabryce nie zrobiła.
To nie jest plastik. Fantastik. Proszę. Kilkudziesięcioletnia kamisorii. Tutaj nie ma, kochani, żadnych ustawień. Tutaj pokrętłem nic nie zrobimy, bo nie ma tu czapki, nie ma tu grzebienia. Bardzo proste narzędzie. Jeden kawałek, właściwie 2 kawałki, zrobione w ten sposób, że działają maksymalnie prosto i niezawodnie. Proszę. Tutaj jest bezpośredni kontakt krawędzi tnącej ze skórą. My decydujemy o kącie natarcia. Nie jest weryfikowany przez czapkę i grzebień. My decydujemy, jaki stopień agresji sobie, w cudzysłowie, ustawić. A mydło daje naprawdę świetny poślizg. Pachnie anyżem, pieprzem. Już. Takie zestawienie w takim goleniu to jest sama przyjemność. Takie powszechne odejście od takiego sposobu usuwania zarostu na świecie, to nie znaczy, że my mamy nie czerpać z tradycji, bo to jest tradycja golenia w najlepszym tego słowa znaczeniu. Otwarte, szlachetne ostrze, kochani. Można się tak golić dobrze, z przyjemnością, dokładnie, bez podrażnień. A mydła mamy jeszcze w tyglu, tam się przesunęło na dół to mydło, więc ta ilość, którą ja zaaplikowałem, zostało jeszcze połowa. Nie szkodzi. Będzie użyte do kolejnego golenia. Kolejne golenie, które będzie już może niebawem, będzie to golenie z maszynką Blackbeard. Rozprawimy się z nią ostatecznie, z ostatnią płytką. Zdaje się, która nazywa się Light. Wiem, że czekacie już dosyć długo na zamknięcie tematu z tą świetną maszynką. Myślę, że będzie jakieś podsumowanie. Sam jestem ciekaw tej płytki Light ostatniej, czym się charakteryzuje. Zobaczymy już w następnym odcinku. Ostatnie przejście z włosem. Bardzo ładnie. Jeśli uczysz się golić brzytwą, takiej konstrukcji czy inną uczysz się golić, nie znasz jeszcze techniki, to zrób jedno przejście z włosem. Nie przegolisz się, a będziesz mógł opanować, bardziej zależy na tym, żeby opanować technikę. I kolejny dzień z włosem, kolejny potem, jak już opanujesz technikę, chwyty różne, to będziesz mógł sobie wtedy golić się pod włos.
zachowując komfort, bezpieczeństwo, nie przegolisz sobie skóry. Ważniejsze w goleniu, nauce golenia brzytwą na początek jest to, by opanować technikę. A jak już opanujesz technikę, to będziesz mógł wtedy dążyć do tego, żeby golić się bardziej dokładnie brzytwą. Ja tutaj używam techniki golenia jedną ręką. Chociaż jest to symetryczny szlif, tak jak w zachodniej brzytwie, ale ja już tak się nauczyłem i przy tym pozostanę. Są to unikatowe brzytwy, te, którymi się golę, użyczone mi przez Michała Mokasyna. Sprowadza je z Japonii i to są brzytwy z jego prywatnej kolekcji. Więc myślę, że tych pokażę Wam dwie, tą i może jeszcze tą dużą. Jak teraz widzicie, poprawki są możliwe, bo tutaj jest śliskość utrzymana w bardzo dużym stopniu. Naprawdę to się czuje, że nie ma potrzeby nawet dokładać porcji piany kolejnej, bo narzędzie sunie lekko. Tak dobrego mydła można użyć piany. Piana może być użyta jako balsam, jak najbardziej. Poprawka na brodzie. Świetny zapach. Anyż gwiaździsty, najbardziej to się czuje. Anyż i pieprz w tym mydle. Klasyczna brzytwa, takie otwarte ostrze, szlachetne ostrze, budzi respekt, to prawda. Ale podziw należy się takim narzędziom za to, że można przy ich użyciu ogolić się naprawdę delikatnie i bardzo dokładnie. Myjemy sprzęt, żeby zachować tutaj, możemy sobie umyć nawet tak, widzicie, resztki wszystkiego, co pozostaje z golenia. Proszę. Kamisori Frameback. Piękna sztuka. Kilkadziesiąt lat w użyciu. Dalej może być używana. I zapewne Mokasyn będzie ją używał na bieżąco. I tyle. Obetrę trochę twarz, żeby pozbawić resztę wilgoci. Po goleniu woda z tej samej serii Ariana and Evans Chasing the Dragon. Chasing the Dragon. 5 uncji. 5 uncji. Tutaj mamy okienko, możemy sobie zajrzeć, co jest w środku, jaka jest ilość, jaki kolor. Pomysłowe moim zdaniem, bo mamy kontrolę nad tym, co tam jest. Po wstrząśnięciu
Jeszcze bardziej stała się mleczna ta emulsja. Frameback. Japońska brzytwa tak goli. Kochani, nie bójmy się sięgać po takie sprzęty, bo naprawdę warto eksperymentować. Warto się nauczyć. Zapach wody jest odrobinę inny niż mydła. To dobrze, właśnie podoba mi się to, że teraz producenci tak robią, że nie wszystkie wody po goleniu mają dokładnie ten sam zapach versus mydło. Fajnie się wchłonęła woda. Nie jest tłusta. Nie jest tłusta, czuję to na rękach. Jest nawilżenie, trochę z przedramiona, ale nie ma wrażenia tłustości i skóra jest zadbana. Ogoliłem się sprzętem, który ma kilkadziesiąt lat, a ogoliłem się lepiej niż nowoczesną maszynką, która ma wiele ostrzy, która może powodować podrażnienia. Tutaj po takim goleniu włosy zawsze odrastają w ten sposób, że nie wrastają pod skórę. Takie są zalety tradycyjnego golenia. Zapraszam na mój kanał, odwiedzajcie mnie. Zawsze ciekawe sprzęty, zawsze dobre mydła. Tanie, drogie, ale zawsze coś nowego. Staram się, żeby było ciekawie. Dzięki za subskrypcję nowym subskrybentom. Kłaniam się bardzo nisko. Sayonara. I zapraszam kolejnych.